Witam. Na chwilę wracam jeszcze do tegorocznego Pen Show, gdzie po raz pierwszy pojawiła się firma Kowal Sketchbooks, a ja pomyłkowo napisałem Notebooks, za co przepraszam, i wracam do prezentacji produktów właśnie tej firmy, a także tego, co w tych produktach sam twórca, czyli Tomasz Kowal, tutaj pokazywał. Ja już właściwie nie musiałem robić testu, bo testy były gotowe tylko do zarejestrowania. O krótką rozmowę poprosiłem autora tych notatników. Jesteś pierwszy raz na Pen Show. Dlaczego akurat tutaj? Tak, znaczy ja się już od kilku lat wybierałem jako uczestnik, chciałem po prostu zobaczyć, bo piórami rysuję i piórami się interesuję od lat. Ale jakoś mi się nie udawało, no i a w tym roku Grzegorz z Ablesney do mnie napisał, że miejsce się zwolniło i czy nie chce się wystawić. A ponieważ robię też notatniki, szkicowniki i wcześniej już myślałem, żeby zrobić taki notatnik, szkicownik dla bardziej pod kątem pisania, no to była świetna okazja, żeby jakby połączyć te wszystkie kwestie. Jestem. To powiedz nam teraz, co tutaj masz za produkty, żebyśmy... Więc właściwie specjalnie na tą okazję stworzyłem te szkicowniki czy notatniki, journal booki i do ich złożenia, bo ja je ręcznie składam, użyłem celulozowego papieru włoskiego od Fedrigioni. Jeden to jest Tintoretto, drugi to jest Old Mill i to są 200-gramowe, solidne papiery. I one są po to, że jeżeli ktoś pisze i przy okazji czasami coś porysować, czasami coś akwarelą zrobić, to one się do tego nadają właśnie ze względu na tą grubość, czyli to są takie uniwersalne, powiedzmy artystyczne notatniki, tak bym to nazwał. To pokażmy jeden. Dobra, to jest ten jeden, bo są dwie oprawy, jedna jest z taką klapą, to jest taki mój design, one są zamykane na klapę. A drugi jest z gumką ściąganą. Tak to wygląda. W każdym jest certyfikat, ponieważ każdy jest zrobiony od początku do końca przeze mnie, więc są numerowane. Jest data, jest numer. I tak wyglądają. Poprosiłem twórcę notatników, a także ich ilustratora o pokazanie kilku notatników i ich skomentowanie. A długo zajmujesz się malowaniem? No, od dziecka. Więc te szkicowniki też się wzięły trochę z tego, że ja zawsze rysowałem i tak naprawdę szukałem dla siebie na początku szkicowników na rynku. I one w większości miały no jednak nie najlepszy papier, on się nie nadawał do takich zastosowań. I ja po prostu zacząłem najpierw dla siebie robić te szkicowniki. Gdzieś tam pokazałem to na social mediach, no i ludzie zaczęli się pytać, a to może byś mi zrobił? No i ja tak zacząłem robić, najpierw 1, 2, 3, no i tak się zaczęło i teraz robię już na pełną skalę, no robię tak od 50 do 70 szkicowników miesięcznie i wszystkie są robione ręcznie. Jak długo to już robisz? Od ilu lat? Od jakichś 6. Tu są to były takie ilustracje, a tu są, no to jest też, ja też jestem jakby uczestnikiem takich urban sketchingu, to jest taki ruch, gdzie spotykamy się w grupach i rysujemy, idziemy na miasto i rysujemy na przykład z kawiarni, czy z ławeczki, tam jakby miejskie pejzaże, miejskie widoki. Tam był Nikiszowy wcześniej, w Opole. Tu w jakiejś kawiarni, jak jest zimno, no to z znajomymi po prostu rysujemy. I to się też wszystko fajnie zazębia. Ja też dużo piszę w tych swoich szkicownikach. Widać. To jest też fajne jako taki zapis, powiedzmy, jeździmy z rodziną gdzieś, no to wiadomo, robi się tysiące fotografii w telefonie i później one po prostu tam są i nic, one giną gdzieś w pomrokach twardych dysków, a tutaj to o wiele lepiej zapamiętuje się te wyjazdy, to jest lepszy taki zapis, że byliśmy tam gdzieś bardziej, jakieś notatki sobie do tego robię, jakąś mapę naszej trasy, więc to jest o wiele lepsza dokumentacja takiego wyjazdu niż zdjęcia w telefonie. Widać ducha podróży i ducha miejsca. Dokładnie tak. To też zmusza, żeby się na chwilę zatrzymać, żeby siąść, narysować, przyjrzeć się temu miejscu, w którym jesteśmy.
Żeby jeszcze z bliska zobaczyć, jak taki notatnik wygląda, wziąłem go na chwilę na bok i w tych takich polowych warunkach penshowowych zrobiłem takich kilka ujęć pokazujących detale naprawdę ładnie wykonanych notatników z świetnym papierem, dobrze współpracujących właśnie z atramentem. Także zachęcam wszystkich, którzy trochę piszą albo trochę szkicują, do zapoznania się z ofertą Kowal Notebooks czy Sketchbooks. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.